Cześć, witam Was po raz kolejny na kanale Smacznie na talerzu. Jak ja kocham to lato, kiedy mamy w zasięgu ręki wszystkie pyszne, pachnące owoce i warzywa, z których można przyrządzić tyle smakołyków. I chyba właśnie o tej porze roku najczęściej piekę ciasta, których jest to u nas dosyć dużo i praktycznie co weekend. Zrobiłam tym razem obłędnie pyszne, maślane i delikatne ciasto z borówkami, które są schowane w ruloniku ciasta, które w przekroju wygląda przepięknie i apetycznie. I tak się rozgadałam, że filmik ucieka, więc już Wam mówię krok po kroku, co robiłam. 275 g mąki pszennej połączyłam ze 100 g mąki krupczatki oraz połową szklanki cukru, cukrem waniliowym, 2 łyżeczkami proszku do pieczenia oraz szczyptą soli. Wszystko razem pomieszałam, aby się dobrze połączyło, dodałam 2 żółtka oraz 200 g zimnego masła startego na tarce o dużym oczku. Następnie składniki ze sobą posiekałam. Kiedy zaczęły się robić grudki, dodałam 150 g śmietany 18%, a kiedy ciasto zaczynało się łączyć, wyrobiłam je dłońmi. Kiedy ciasto zagniotłam już w kule, było klejące, dodałam jeszcze 25 g mąki i wyrobiłam tylko do jej wchłonięcia, aby ciasto się nie kleiło do blatu. Następnie ciasto owinęłam folią spożywczą i włożyłam na około godzinkę do zamrażarki. W czasie, kiedy ciasto się schładzało, przygotowałam sobie do niego owoce. Użyłam około 300 g borówki amerykańskiej, które wcześniej umyłam, osuszyłam i dodałam do nich 2 łyżki cukru oraz 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej i razem wszystko połączyłam. Na podsypanym blacie mąką rozwałkowałam ciasto i podzieliłam je na paski o szerokości około 7-8 cm. Z resztek ciasta, które mi zostało, zrobiłam jedną malutką tartę rustykalną. Tak Wam tylko podpowiadam, byście się nie martwili, że wyrzucacie resztki ciasta, z których naprawdę można przyrządzić jeszcze coś smacznego. Na każdym pasie ciasta ułożyłam rząd borówek, następnie skleiłam boki ciasta i zrolowałam w wałeczki. Na filmiku wszystko Wam dokładnie pokazałam, to naprawdę nie jest trudne do zrobienia, więc się nie zrażajcie. I teraz jest w sumie ten najważniejszy punkt, ponieważ wałeczki ciasta delikatnie musimy przełożyć do formy i trzeba bardzo uważać, bo ciasto jest naprawdę miękkie. Ale jeśli nawet ciasto Wam się rozerwie, to się nic nie przejmujcie, ponieważ spokojnie go zakleicie właśnie z tych resztek, które Wam zostały. Wałeczki ciasta układamy w kształt ślimaka. Nie wspomniałam jeszcze o rozmiarze formy. Ja użyłam tutaj tarty o średnicy 27 cm. Jeżeli nie macie takiej dużej formy, to możecie użyć 2 mniejszych i zrobić 2 ciasta. Ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i pieczemy około 50-50 minut. Wszystko zależy od tego, jaki macie piekarnik. Zawsze warto jest się upewnić, czy ciasto jest już upieczone, wkładając w nie wykałaczkę. Jeżeli wychodzi sucha, to znaczy, że ciasto jest już gotowe do wyciągnięcia. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał i kształt ciasta również. Ja jestem nim naprawdę bardzo zachwycona, nie tylko kształtem, ale również smakiem. I mam nadzieję, że Wy też się skusicie na ten przepis i życzę Wam słodkich wypieków. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!